Brutalist to nie jest film dla ciebie. Naprawdę odpuść sobie, jeżeli nie lubisz filmów o cierpieniu, jeżeli nie lubisz filmów, które są brzydkie, paskudne, mimo to, że są ładne, to nie jest film jak najbardziej dla ciebie. Ale jeżeli jesteś zainteresowana tym, ażeby obejrzeć dobry dramat, film, który nie boi się, naprawdę reżyser nie boi się pokazać bardzo, bardzo dużo i nie przeszkadza ci ohyda życia codziennego, to jak najbardziej to jest produkcja dla ciebie, bo na początku, jak zacząłem oglądać, myślałem, to jest pewnie kolejna biografia. No i troszeczkę w tym jest prawdy, bo według scenarzysty film jest luźno inspirowany podróżą, życiową oczywiście, architekta Howarda Rorke'a z powieści Ayn Rand z 1943 roku pod tytułem Źródło. Oczywiście tutaj posiłkuję się ciekawostkami z IMDb, więc tak naprawdę no nie jest to do końca biografia, gdzieś tam powiedzmy luźno jest połączone, ale pewnie, że tak. Mamy tutaj architekta, no oczywiście w tej roli Adrien Brody, Laszlo Todd. No i przeżywamy z nim to, co się działo po wojnie, ta jego cała podróż do Ameryki, jego przebycie jego żony i tak dalej, to nie będę zdradzał więcej fabuły, bo akurat nie potrzeba, ale co mnie w tym filmie bardzo zaskoczyło, tak jak mówiłem już na początku, film jest bardzo brzydki, jest bardzo ohydny, bardzo jest brutalny i wulgarny w tym wszystkim. Czemu? Ponieważ no, dostajemy tutaj naprawdę codzienność życia. Tutaj reżyser nie upiększa, naprawdę tutaj nie ma kombinowania, o proszę bardzo, ładne są zachody słońca czy coś, mimo że zdjęcia są cudowne, o tym będzie troszeczkę więcej za chwilę, ale dostajemy tą całą brudotę z tym, jak jest traktowany obcokrajowiec, no, akurat w tym przypadku Węgier w Stanach Zjednoczonych, na obczyźnie. Rzeczywiście, pewnie coś bym na ten temat mógł powiedzieć, bo już ponad 20 lat mieszkam w Irlandii, ale jest to wszystko pokazane, dostajemy informacje, no oczywiście, że tak, dowiadujemy się, jak on żyje, jak on sobie z tym wszystkim radzi, co zrobi, no, bardzo, bardzo wiele do tego, żeby przeżyć, do tego, żeby spełnić swoje marzenia poniekąd i rzeczywiście jest to pokazane w bardzo brzydki sposób. Są wszelkiego rodzaju wzloty i mnóstwo jak najbardziej upadków. Dowiadujemy się czemu ten nasz bohater jest taki, a nie inny. No wiadomo, że wiele tutaj jest czynników, nie będę zdradzał wszystkiego, ale jest on bardzo, bardzo brzydki. Jest on bardzo ohydny, momentami również można byłoby rzec, ale to oczywiście wszystko ma swój cel, wszystko ma jakieś tam swoje założenie, więc ja nie staram tobie się obrzydzić tego filmu, aczkolwiek musisz wiedzieć, na co idziesz do kina, jaki film będziesz oglądać. No ja akurat mam to szczęście, że mieszkam, jak już mówiłem wcześniej, w Irlandii i tutaj film jest wyświetlany już od jakiegoś czasu. W Polsce dopiero teraz się pojawia w kinach, ale jest on szczery, jest on wulgarny, ale jest on przy tym wszystkim piękny. Bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało, jak zostały potraktowane zdjęcia. No, zaskoczony byłem w kilku miejscach, bo na przykład akcja się toczy i skupiamy się na zbliżeniach. I przez to powiedzmy kilka chwil są zbliżenia. Oczywiście to wszystko ma sens, to wszystko jak najbardziej ma logiczne uzasadnienie. Teraz nie będę tutaj rozkładał na czynniki pierwsze każdego ujęcia, ale wiedz, że rzeczywiście to w tym momencie dociera do ciebie i oglądasz i mówisz, o proszę bardzo, ależ to jest brzydkie, ale to jest paskudne i to jest w cudowny sposób ukazane. Więc rzeczywiście ta cała brzydota, cały rynsztok, ta cała po prostu no, niezbyt przyjemna część życia jest ukazana w bardzo, bardzo piękny sposób. W ogóle oczywiście film był zrobiony na taśmie 70 mm, czyli takiej powiedzmy no IMAX-owej, takiej, na którą między innymi Nienawistna 8 była pokazywana, czy Gwiezdne Wojny dawno oczywiście, temu. Ale fabuła, podoba mi się jak jest pokazane wszystko, podoba mi się jak rzeczywiście ta historia jego jest zrobiona i fajnie, że też oczywiście wiem, że to nie jest biografia, jak już mówiłem wcześniej, ale podoba mi się to, że rzeczywiście nie ma żadnego wybielania. Wiesz, że mamy architekta, ale jaki on jest biedny, jaki on jest uciśniony, że po prostu nigdy go nie kocha, a potem na końcu jest happy end. Może jest, może nie, to już oglądając sama się przekonasz, jak to rzeczywiście wygląda, ale jest właśnie bardzo dużo tego brudu i to mi się w tym filmie bardzo, bardzo podoba. Przygotowując się do tej recenzji, tak sobie tylko zerknąłem na artykuły i ktoś tam napisał, że skoro Adrien Brody za pianistę, no tutaj, którego zresztą widzisz, dostał Oscara, to za tę rolę należą mu się 2 Oscary i trzeba przyznać, że rzeczywiście Brody włożył mnóstwo pracy. Naprawdę mnóstwo pracy włożył w tenże film, bo jest on tutaj bezkompromisowy.
tutaj po prostu Adrien Brody nie bierze jeńców, rzeczywiście jest cudowny, naprawdę jest cudowny. Ja po raz wtóry pewnie powiem, że ten film jest i on również ohydny, ale jest piękny, jest cudowny w tym wszystkim, co się robi. To, jaka jest jego podróż, ja naprawdę ją przeżywam i naprawdę to czułem. Są pewne sceny, które rzeczywiście bardzo, bardzo bolą, dosłownie i w przenośni, to już musisz sobie sam obejrzeć, jak to będzie wyglądało, ale rzeczywiście Brody jest świetny. On, no chyba, ażeby zagrać tę rolę, on musiał przejść rzeczywiście wiele i musiał odpuścić i wiele szlabanów, że tak powiem, emocjonalnych musiał podnieść, bo jest kilka scen, w których powiedzmy on naprawdę jest bezwstydny i idzie na całego. I to jest chyba dobrze, bo rzeczywiście ostatnimi czasy mnóstwo, a może nie tyle mnóstwo, ale na pewno kilka jest filmów, gdzie aktorzy otwierają się. Mieliśmy Nicole Kidman w filmie Baby Girl, mieliśmy chociażby Demi Moore w Substancji. I rzeczywiście podoba mi się to, że idziemy w kierunku, w którym aktorzy mają pole do popisu. Mają możliwości, wiesz, że zagrajmy coś ciekawego, nie minimalistycznie, ale tutaj idziemy na maksa i pokazujemy rzeczywiście. No i mówi on po angielsku z takim koszmarnym akcentem. Podobnie jak ja, pewnie ponoć mój akcent jest bardzo twardy i łotewski, cokolwiek by to nie znaczyło. W każdym razie mówi oczywiście po angielsku, mówi oczywiście w innych językach i jest to pięknie przeprowadzone, bardzo, naprawdę bardzo mi się to podoba. W ogóle zaskoczony byłem, ponieważ film był kręcony w Budapeszcie, a także, no wiadomo, Węgry, a także w Carrarze we Włoszech, ale tylko i wyłącznie 34 dni trwały zdjęcia i tak się zastanawiałem, jak w tak krótkim okresie aktorzy, no reżyser byli w stanie tak naprawdę dać nam tyle. No na pewno musiało trwać dużo dłużej przygotowania, bo to jest ważne, że w ogóle sam film prawie 4 godziny. Jak wysiedzieć? Spokojnie, o tym będzie rzeczywiście za chwilę. Film kręcono od marca do maja 2023, no więc w tym momencie już 2 lata temu, więc chwilę czasu zajęło, żeby rzeczywiście ten film dostał produkcję, dostał dystrybucję, oczywiście tego słowa chciałem użyć, no ale rzeczywiście ponoć to był na liście Hollywood, tak zwana czarna lista, czyli projektów świetnych, rewelacyjnych, ale ciężkich do zmaterializowania. No i w sumie się nie dziwię, bo budżet tego filmu to zaledwie $10 milionów, a zarobił tylko 12, więc jeżeli uwzględnimy marketing i reklamę, to pewnie jeszcze film na siebie nie zarobił. Oprócz oczywiście Adriana Brody'ego, który, uwierz mi albo nie był pierwszym wyborem do roli Laszlo Tota. Pierwszym był Joel Edgerton. Pierwotnie on miał rzeczywiście go zagrać, no ale niestety się nie udało. Czemu? Bo film został po raz pierwszy ogłoszony w 2020 roku, a obsada była taka, że mieli wystąpić oprócz oczywiście Joela Edgertona, miała się jeszcze pojawić Marion Cotillard i Mark Rylance w rolach głównych. No ale niestety potem się czas zatrzymał. Wskoczył Pandemix, no i rzeczywiście filmy jedne się zatrzymały, inne poszły do przodu. W każdym razie trzeba było zmienić obsadę. No i akurat tutaj zamiast Edgertona, Cotillard i Rylance'a wskoczył Adrien Brody, Felicity Jones i Guy Pearce. Felicity Jones pięknie gra, naprawdę pięknie gra. Ona jest o tyle ciekawa, no nie będę zdradzał zbyt wiele, ale rzeczywiście musi się bardzo wysilić, żeby zagrać. Musi zagrać 2 razy więcej niż Brody, że tak powiem. Gra żonę oczywiście naszego głównego bohatera i robi to bardzo, bardzo przekonująco, ale wydaje mi się, że cały film jest w stanie skraść Guy Pearce. On oczywiście gra postać drugoplanową, bogacza, który po prostu ma zachciankę, chce, żeby wybudować mu ośrodek kulturalny, że tak powiem centrum kultury. No umówmy się w wielkim skrócie, ale to jak poznajemy tego faceta od powiedzmy pewnego rodzaju dobrodusznego filantropa, aż powiedzmy po biznesmen, wiadomo, muszą być też mroczne strony, zaskoczyło mnie. Naprawdę tak płynnie jak Guy Pearce się porusza w tym wszystkim. Nie wiem, ja bym się chyba bał z tym facetem po prostu siąść i tak przy powiedzmy czymś mocniejszym pogadać, bo mogłoby się okazać, że on ma taką czarną, mroczną duszę, że to jest po prostu, aż w tym momencie mówię i mam gęsią skórkę, ale rzeczywiście Guy Pearce również jest cudowny. W ogóle chyba nie ma w tym filmie roli, która mógł powiedzieć, o nie, tutaj rzeczywiście ktoś odstaje. Nie, tutaj rzeczywiście jest wszystko wycyzelowane, wszystko jest pięknie poprowadzone i no
chciałem powiedzieć, będą nominacje do Oscara, no ale nie będę się wygłupiał oczywiście, recenzja nagrywana już jest, kiedy nominacje do Oscara zostały ogłoszone i zarówno Brody, jak i Pierce otrzymali te. Nie widziałem jeszcze wszystkich filmów nominowanych do Oscara, więc rzeczywiście nie powiem, czy oni jak najbardziej dostaną, ale jest duże prawdopodobieństwo, bo naprawdę panowie pokazali wielką klasę. Mówiłem wcześniej, że film jest bardzo długi, prawie 4 godziny, jak to wysiedzieć? Spokojnie. Twórcy pomyśleli i rzeczywiście gdzieś mniej więcej w okolicach godzina 42 godziny jest przerwa. Mamy antrakt. Okazuje się, dochodzimy do pewnego momentu, pojawia się zdjęcie i jest zegar. 15 minut przerwy, więc spokojnie możesz sobie wziąć, pójść, wypić sobie kubek herbaty, skoczyć do ubikacji, zjeść popcorn czy cokolwiek i po 15 minutach wracamy. Wydaje mi się, że to jest akurat świetny zabieg, ponieważ dużo mamy ostatnimi czasy bardzo długich filmów, chociażby ostatnie filmy Martina Scorsese, między innymi Irlandczyk czy Killing of the Bloody Moon, Flower Moon, bodajże jakoś tak to było. Tak samo przecież Oppenheimer, również długa produkcja. I mnóstwo osób narzekało, że te produkcje za długie, nawet niektóre kina właśnie w Stanach robiły przerwy w filmach Martina Scorsese. Tutaj twórcy chyba stwierdzili, może to będzie rzeczywiście dobre. W ciekawym miejscu, naprawdę w ciekawym miejscu jest ta przerwa. To nie nagle tak, że wiesz, jak reklamy na Polsacie czy TVN wrzucą w najgorszym miejscu. Nie, spokojnie. Fajnie to jest na zasadzie, powiedzmy, pewna część się kończy, pewien akt, bo film jest fajnie podzielony też na akty, na części. Mamy oczywiście tę przerwę, no i potem spokojnie może tak dobrze to naprawdę jest zrobione. Tutaj właśnie mam ciekawostkę, że ten film ma wbudowaną oczywiście przerwę. To pierwszy amerykański film z przerwą od czasu filmu Nienawistna 8. Quentina Tarantina oczywiście, więc jak najbardziej było to dosyć dobrze, dosyć ciekawie przeprowadzone. Miałem mówić wcześniej o kamerze, o pracy jej. Ona jest zaskakująca. Naprawdę jak dla mnie jest bardzo zaskakująca, gdyż nie spodziewałem się takiej różnorodności, wiesz, bo całkowicie inaczej kamera, no co jest logiczne, pracuje, kiedy nasz, powiedzmy, bohater jest spokojny, a kiedy jest zdenerwowany, jest zdecydowanie inaczej. Bardzo mi się to podoba, naprawdę bardzo mi się to podoba. Jest to do tego stopnia widoczne, że tobie o tym mówię, bo inaczej oczywiście bym tego nie poruszał, ale jest to ważne, ma to ogromny wpływ. Tak samo bardzo często kamera jest zablokowana. Wiesz, tak jak teraz widzisz, masz stałe ujęcie, ale na przykład co mnie zaskoczyło, to na przykład nie dostajemy, załóżmy, że sobie mówi dwie osoby, tak, że ja mówię do ciebie i ciebie nie pokazuję. Słychać ciebie, ja reaguję na to, co ty mówisz, ale ciebie nie pokazujemy. Oczywiście jest to cudowny zabieg, jest to rzeczywiście zabieg, który sprawia, że my w tym momencie nie tylko skupiamy się na tym, co ty mówisz, ale widzimy reakcję, nie ma tego skakania. Jest to rzeczywiście bardzo fajnie pokazane, rewelacyjnie. Genialna praca dźwiękowców, naprawdę. Jest taka jedna scena, kiedy jest budowana ta cała, no umówmy się, to centrum kultury, i jest muzyka, no nie chciałem powiedzieć atonalna, muzyka industrialna, to jest takie, niech będzie określenie dobrze. Bardzo mi się to skojarzyło bodajże chyba w 1926 roku, na pewno w latach 20. XX wieku. Dziga Wiertow, rosyjski twórca, reżyser, eksperymentator, można byłoby rzec, zrobił taki film jak Człowiek z kamerą, gdzie pokazał życie miasta i oczywiście do tego podłożył muzykę właśnie industrialną. Tutaj ta scena idealnie, naprawdę, nie wiem, czy to nie jest hołd, ukłon złożony temu filmowi, wkomponowuje się, naprawdę rewelacyjnie to pasuje do tej sceny i tak, no to też taki może powiedzmy być ukłon, bo to są wiadomo lata 60., 70. do Ameryki, do tej industrialnej Ameryki, która po wojnie rzeczywiście, te wiesz, Michigan, Detroit, samochody, Ford i tak dalej, stal, bo stal jest potrzebna na samoloty, stal jest potrzebna na tu i tam i tak dalej, i tak dalej. Może to rzeczywiście też w ten sposób jest zrobione, aczkolwiek mi się ta scena bardzo skojarzyła z Wiertowem i stwierdziłem, po prostu kolejna rzecz do odhaczenia jako plus oczywiście, no bo tylko i wyłącznie tak musi być. Co by można byłoby jeszcze dodać? Nie, tego nie mogę powiedzieć, bo bym zdradził fabułę, a nie chcę rzeczywiście, bo
Film jest wart obejrzenia. Naprawdę, zgadzam się z tym, że Brody jest świetny. Naprawdę, jeżeli nie było ci dane jeszcze zobaczyć Brutalista, w ogóle The Brutalist, tak jest polski, specjalnie sprawdzałem tytuł na Filmwebie, The Brutalist napisałem, no ale umówmy się, nasi tytułolodzy gorsze tytuły tłumaczyli, Die Hard, Szklana Pułapka, Roadhouse wykidajło, więc niech będzie Brutalista. Jeżeli nie było ci dane jeszcze zobaczyć, to masz proszę bardzo w opisie, także w pierwszym komentarzu wrzucę link do Pianisty, bo to akurat tematyka podobna, bohater może nie do końca podobny, chociaż tam akurat był pianista, tutaj mamy architekta, osobę wykształconą, więc w jakiś sposób można powiedzieć, że jest korelacja między tymi postaciami i gdyby tak się stało, że Adrien Brody dostanie Oscara za tę rolę, to po prostu w tym momencie już wiesz, stary, w jakim kierunku masz podążać, bo dziękuję bardzo. Ja Cię lubię w Predatorach, ja Cię uwielbiam w filmie The Jacket, bo byłeś cudowny, ale akurat widać, że role dramatyczne to jest coś pięknego. A Guy Pearce, chyba po raz pierwszy widziałem go przedpremierowo dawno temu. Pierwszy film, który z nim kojarzę, to było Tajemnice Los Angeles. I tam rzeczywiście grał policjanta. I nie spodziewałem się, że jego kariera pójdzie w tym kierunku. Wiesz, że aż tak dobrze się potoczy, bo po drodze było między innymi Memento, przecież Chrisa Nolana, kilka innych rzeczywiście zacnych produkcji, lepszych i gorszych, jak chociażby Wehikuł Czasu, ale rzeczywiście dał radę, więc ten film oczywiście, że tak, polecam Tobie, bo muszę, bo rzeczywiście, no nie będę wbrew sobie mówił, nie, no to jest produkcja taka sobie i w ogóle, a tak naprawdę to zrobiłem, obejrzałem tylko i wyłącznie, bo nominowana do Oscara. Nie, żadnych tych rzeczy. Jest to kino, na które musisz się uzbroić w cierpliwość, bo jak już mówiłem, prawie 4 godziny. Przyzwyczaj się do tego, że czasami będziesz mieć ochotę odwrócić twarz, bo wiele scen jest brutalnych, wiele scen intymnych również jest pokazanych bardzo dosadnie, bardzo wyraźnie, więc jeżeli jesteś osobą bardzo wrażliwą, może rzeczywiście poczekaj, aż ten film wyjdzie na VOD, gdzieś tam spokojnie na Netflixie czy na Amazonie Prime sobie możesz spokojnie wtedy obejrzeć. A jeżeli nie, jeżeli lubisz w kinie czuć się niekomfortowo, jeżeli lubisz, kiedy twórca cię zaskakuje i po prostu tą fabułą, tym co widzisz na ekranie policzkuje cię i mówi, proszę bardzo, ja chcę od ciebie uwagi, ja chcę, żebyś się skupiła, no to jak najbardziej, to jest kino dla ciebie, to w tym momencie idź, obejrzyj, bo zdecydowanie warto, a więcej filmów, które są nominowane w tym roku do Oscara, znajdź na tej liście. Zobacz, jak w tym roku sobie poradziła Akademia.